Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Nokię 2610. Telefon posiada na bocznej ściance tutaj otwór na głośnik główny. Po drugiej stronie na tylnej obudowie znajduje się tylko logo marki. Nie posiada on żadnego aparatu. Tu są dwa otwory na smycz do telefonu. Telefon nie posiada włączania i wyłączania u samej góry, tylko przycisk słuchawki. Na samym dole znajduje się wejście na słuchawki, na ładowarkę i na kabel USB. Trzeci otwór jest otworem mikrofonowym. Telefon posiada wyświetlacz 1,6 cala w przedziale na 128 na 128. Waga tego telefonu to 91 gram. Telefon posiada wewnętrznej pamięci tylko 3 MB i został on wyprodukowany w 2006 roku. Telefon posiada niskie promieniowanie SAR na organizm ludzki. Jest to 0,56. Także polecam ten telefon, jeśli byście chcieli go użytkować, bo posiada bardzo niskie promieniowanie, niekorzystne dla zdrowia. Teraz pokażę Wam baterię tego telefonu. Bateria tego telefonu to BLC5C, jest to oryginalna bateria. I pokażę Wam na nalepce e-mail, jak to wszystko wygląda. Telefon został wyprodukowany na Węgrzech. Tu macie model tego telefonu, typ. Teraz sprawdzimy sobie wnętrze tego telefonu, jak to wszystko wygląda, dzwonki oryginalne i tak dalej. Menu tego telefonu jest bardzo zbliżone do innych Nokii starszych typu. Możemy zmienić menu na listę i tabelę. O, widzicie sami. Teraz mamy tabelę. Wchodzimy sobie do menu, do muzyki i sprawdzimy oryginalne dzwonki tego telefonu, jakie zostały wybrane przez producenta.
Telefon posiada takie drobne funkcje jak bardzo podstawowe: budzik, kalendarz, lista spraw, notatniki, kalkulator, minutnik, stoper, budzik, to już było. Telefon był produkowany w kilku wersjach kolorystycznych. Była to jeszcze wersja niebieska, szara i czarna. Mi najbardziej się podoba wersja ta pierwsza. Taki ciemny róż. Tak one wyglądają. Teraz zajmiemy się demontażem tej Nokii. Ściągamy tę klapkę, baterię, kartę SIM. Teraz zajmiemy się demontażem przedniej obudowy. Podwadzamy z jednej strony, teraz z drugiej strony. Podwadzamy od samej góry i odkręcamy śrubki. Mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą śrubkę. Odkręcamy je wszystkie. Jeszcze zostały nam dwie. I teraz w bardzo prosty sposób, bo ta Nokia jest bardzo prosta w demontażu, ściągamy ramkę wraz z wyświetlaczem. Podwadzamy gdziekolwiek, na pewno je nie uszkodzimy. W tym miejscu mamy tutaj gniazdo na nasz wyświetlacz i tutaj po drugiej stronie właśnie na wyświetlaczu znajduje się gniazdo, znajduje się, jakkolwiek nałożymy, zawsze nam się załapie, jak wkręcimy nasze śrubki. I teraz demontujemy tą płytkę całą od klawiatury numerycznej i naszą płytę główną. Podwadzamy w tym miejscu i płyta nam samoczynnie odchodzi. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was na kolejne filmiki z udziałem Nokii i Sony Ericsonów. Cześć.